Witajcie na kanale EV Repair. Jako że rok zbliża się ku końcowi, nadszedł czas podsumowań, co niniejszym czynię i na co Was serdecznie zapraszam. Oglądajcie! Ostatnio ze względu na to, że ja już się starzeję i ten Niemiec na A, Alzheimer, zaczyna mi chować różne rzeczy, muszę sobie przygotowywać wszystko, więc przygotowałem sobie jak zwykle ten materiał w punktach. I pierwszym punktem na mojej liście jest nasza sieć EV Repair, rozwój tej sieci i gdzie ona się znajduje i gdzie mamy nadzieję, że znajdzie się za jakiś czas. Ja przez ostatni rok w zasadzie głównie koncentrowałem się na tym, żeby optymalizować wewnętrzne procesy. Co mam na myśli? Chodzi o to, że nasza sieć ma w tej chwili bardzo duży zasięg geograficzny. Włączając w to nasze warsztaty zagraniczne, to jest bardzo duży zasięg, który wykracza często bardzo daleko poza nasze zdolności logistyczne. Mówię tutaj o zaopatrzeniu, o komunikacji, o wsparciu. Dlatego w zasadzie ten rok w głównej mierze przeznaczyliśmy na optymalizację, czyli na budowanie wewnętrznych procesów, na utrwalanie wewnętrznej struktury i zależności pomiędzy nami i budowanie jednocześnie wspólnej siły. Co ja przez to rozumiem? Rozumiem przez to, że staramy się rozbudować naszą wiedzę, rozbudować naszą kompetencję, na bazie istniejącej sieci warsztatowej zbudować większy zasięg produktowy, a niekoniecznie powiększać zasięg geograficzny, bo trochę wpadliśmy w taką pułapkę zbyt szybkiego rozwoju i troszeczkę, muszę przyznać tutaj to bez bicia, nieogarniania tematu. Nie byliśmy w stanie ogarnąć wszystkich potrzeb naszych warsztatów partnerskich. Nie zawsze byliśmy w stanie odpowiadać na potrzeby klientów w naszych warsztatach, czy na jakieś tam pewne zdarzenia, czasami krytyczne. Wychodziliśmy z tego obronną ręką, bo oczywiście, natomiast czasami po prostu powodowało to bardzo stresujące sytuacje i uważam, że po prostu czas najwyższy, inaczej, uważam, że dobrze, iż ten poprzedni rok poświęciliśmy głównie na konsolidację. Natomiast oprócz tego oczywiście pojawiło się sporo warsztatów. Mamy w tej chwili używając anglicyzmów, backlogu około 7 warsztatów, z czego 3 pojawią się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku na naszej mapie i chyba ze 2 się już pojawiły. Ogólnie staramy się, ze względu na to, że jakby sieć warsztatów partnerskich jest bardzo już taka zintegrowana i skonsolidowana, staramy się rozwijać formułę warsztatów certyfikowanych. Przypominam, że warsztaty certyfikowane uzupełniają kompetencje warsztatów partnerskich w regionach lub rozszerzają ich zasięg geograficzny, tak? Czyli one się po prostu pojawiają gdzieś w pomniejszych miejscowościach, na obrzeżach miast albo w tym samym mieście współdzielą kompetencje po to, żeby przybliżyć Wam usługi sieci EV Repair. No i jeżeli chodzi o rozwój sieci, to tyle na ten czas. Ten rok od strony podpisanych umów i warsztatów istniejących w naszej sieci zamkniemy cyfrą 30. Tak jak wspominałem chyba w zeszłorocznym materiale, nasza ambicja idzie w stronę 50 warsztatów w Polsce do końca przyszłego roku. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ta liczba jest nadal ambitną, czy nie. Patrząc na to, jak wielu z Was, wiele warsztatów się do nas zgłasza, uważam, że moglibyśmy i spokojnie nawet mieć 100 warsztatów partnerskich certyfikowanych, tylko oczywiście nie na tym polega ta zabawa. Te warsztaty oprócz tego muszą wykonywać pewne prace, muszą reprezentować pewną kompetencję, muszą przejść pewien cykl szkoleń i tak dalej, więc tutaj niestety jest to też w dużej mierze uwarunkowane naszymi możliwościami, jeżeli chodzi o inkorporowanie takich warsztatów do naszej sieci. Nasze ambicje, jeżeli chodzi o rozwój europejski, oczywiście pozostają niezmienne, natomiast musimy liczyć siły na zamiary i zależy nam na tym, żeby warsztaty, które do nas przystępują, były na odpowiednim poziomie. Zakładamy, że jeżeli będziemy otwierać warsztaty w jakichkolwiek innych krajach, to będzie się pojawiał jeden warsztat na kraj, tak mówiąc delikatnie, który później w przyszłości będzie zajmował się ewentualnie rozwojem naszej sieci i taki przykład na pewno mamy w Czechach. Nasz warsztat w Czechach w tej chwili powziął działania w kierunku tego, żeby otworzyć spółkę EV Repair Czechy i tam niezależnie będzie rozwijała się sieć czeska i podobna sytuacja jest też w Bułgarii. Natomiast na innych rynkach wciąż jeszcze to nie jest postanowione. I myślę, że tutaj taką klamrą możemy zamknąć kwestię rozwoju sieci EV Repair. Na pewno będziemy bardzo mocno się do tego przykładać. Pojawią się też nowe osoby w naszym zespole. Także to jest taki jeden z gigantycznych, kluczowych kierunków na przyszłość, jak i oczywiście istotny kawałek naszej pracy obecnie. Słuchajcie, kolejną częścią naszego planu rozwojowego jest adaptacja nowej siedziby, w której będziemy wykonywać większość operacji centralnych. I to jest właśnie ten budynek, gdzie tutaj będą mieściły się biura. I zaraz Was oprowadzę też po powierzchni, na której będziemy dokonywać napraw i przechowywać produkty dla Was. Dobrze, teraz wchodzimy
na powierzchnię, na której będą odbywać się naprawy. Będziemy rozwijać system szkoleń, jak i prowadzić szkolenia oczywiście. To jeszcze na razie wygląda jako niezagospodarowana przestrzeń. I tutaj też będziemy magazynować towary przeznaczone do napraw waszych samochodów, do dystrybucji dla naszej sieci warsztatowej, jak i oczywiście sprzedaży. Także stąd też będziemy wysyłać wszystkie ładowarki Hubu i innych producentów, z którymi współpracujemy, jeżeli od nas oczywiście je zakupicie. Kolejna rzecz, o której należy wspomnieć, która wydarzyła się zupełnie przypadkowo, ale sprawiła nam niesamowicie dużo frajdy i jednocześnie chciałem wam też bardzo za to podziękować. To jest to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów z naszego sklepu, tak pod naszą marką, jak i produktów zewnętrznych. Mam to oczywiście na myśli współpracę z Greencellem, z Amperpointem, z Platinetem i z całą rzeszą innych producentów, którzy dostarczają nam produkty akcesoryjne. To był niesamowity sukces. Jestem po prostu wzruszony wręcz tym, jak to się rozwija. Na bazie tego też będziemy troszeczkę zmieniać nasze podejście marketingowe, czyli bardzo mocno chcemy usprawnić wasze obcowanie z naszym sklepem, chcemy zmienić stronę internetową. Mamy nadzieję, że nam się to uda zrobić w przyszłym roku. Mam nadzieję też, że uda nam się zdecydowanie rozbudować ofertę, tak żebyście mogli dużo więcej ciekawych produktów z tej naszej oferty dla siebie wydobyć. No i traktujemy to oczywiście też jako wasz wyraz zaufania i bierzemy to bardzo na serio. Chcemy być naprawdę bardzo solidnym dostawcą produktów, jak i wydaje nam się, że jesteśmy solidnym dostawcą usług. Więc przypominam cały czas to, co było dla nas ważne i czego będę się starał za wszelką cenę trzymać, czyli każdy produkt, który wchodzi do naszej oferty, przechodzi testy i jest przez nas w jakimś sensie autoryzowany od strony użytkownika. Tak? Czyli to nie jest tylko i wyłącznie po prostu wklejenie produktu do oferty, idą za tym testy i w tych testach teraz będą nas bardzo wspierać nasi współpracujący influencerzy, z tego względu, że ja, tak jak wielokrotnie to deklarowałem, oczywiście cieszę się, że mogę z wami się dzielić contentem w internecie, cieszę się, że mogę do was przemawiać, natomiast pamiętajcie o tym, że dla mnie YouTube i ogólnie social media to jest rzecz dodatkowa. Dla mnie najważniejsze jest tworzenie tej firmy, budowanie tego razem z wami, natomiast będziemy bardzo mocno polegać na współpracujących influencerach, którzy wspólnie z nami będą te produkty dla was testować i zamieszczać testy tych produktów, tak żeby autoryzować ich funkcjonowanie w naszej ofercie. I w zasadzie z automatu przechodzę od sprzedaży do marketingu. No bo oczywiście nasze funkcjonowanie nie jest zawieszone w próżni. My też istniejemy w świecie internetu. Jesteśmy bardzo aktywni na YouTubie, jesteśmy oczywiście też aktywni na innych social mediach. Więc tak jak wspominałem we wcześniejszej części tego materiału, no, czasu nie starczy i dlatego będziemy coraz bardziej rozszerzać naszą współpracę z innymi twórcami w internecie po to, żeby po prostu dotrzeć do szerszego grona z was, jednocześnie bardziej zobiektywizować ten przekaz, bo jak wiecie, ja jestem bardzo mocno może nastawiony to mocne słowo, ale jestem po prostu moje wejście w świat elektromobilności, moje wejście w świat tego biznesu elektromobilnej motoryzacji jest mocno powiązane z istnieniem Tesli w ogóle. Więc wy pewnie postrzegacie moją osobę jako osobę bardzo mocno promującą Teslę, związaną z Teslą. Dlatego też między innymi staramy się rozszerzyć naszą współpracę na twórców, którzy są bardziej obiektywni, których testy dotyczą całej gamy samochodów elektrycznych, bo my też nie chcemy się zamykać na inne marki i widzimy, jak bardzo mocno zmienia się rynek elektromobilności. Oczywiście nie zabierając Tesli jej pozycji na rynku i tego, co Tesla wprowadziła, musimy pamiętać o tym, że nasza społeczność rośnie nie tylko dzięki Tesli i że pojawia się bardzo dużo innych producentów, oczywiście też z Chin. Stąd między innymi współpraca z Adamem Borusewiczem, stąd współpraca z Michałem Radziszewskim z Na Prąd po Polsce i z Michałem Paskiem z kanału Michał Pasek. Więc mamy nadzieję na więcej takich współprac po to, żeby po prostu propagować istnienie naszej sieci, propagować to, co robimy i jednocześnie bardziej obiektywizować ten przekaz. Korzystając z okazji, że mówię właśnie do was o tym marketingu, no to chciałem wam bardzo, bardzo podziękować za subskrypcję, bo ten rok był rekordowy, jeżeli chodzi o przyrost subskrypcji. Oczywiście nie jesteśmy jakimś liderem, zdajemy sobie sprawę, że przekazujemy w bardzo niszowym segmencie rynku,
więc ta ilość subskrypcji nie jest jakaś zastraszająca, ale liczymy na to, że w niedługim czasie dosięgniemy 20 000 zaangażowanych subskrybentów. Dlaczego zaangażowanych? No bo widzę, jak bardzo aktywnie komentujecie to, co się dzieje na naszym YouTubie, jak dużo dostajemy od Was wiadomości i to jest fajne, bo owszem, jest nas może nie za wielu, ale jesteśmy bardzo fajną, zżytą grupą, która bardzo otwarcie, czasami bezpośrednio wymienia ze sobą poglądy. Także bardzo za to Wam dziękuję. Także dziękuję bardzo, bardzo, bardzo za subskrypcję, za wszystkie lajki oczywiście na innych social mediach również. I bardzo dziękuję za dyskusję. Wasze dyskusje, Wasze uwagi to są rzeczy, które pozwalają nam się zmieniać w czasie, pozwalają nam się dostosowywać do zmieniających się wymogów rynku. Także jeszcze raz dziękuję i oczywiście proszę o więcej na następne 5 lat istnienia firmy. W tym roku też w naszym funkcjonowaniu pojawiła się dosyć duża zmiana. Nie wiem, czy pamiętacie, takim naszym szczytnym celem było otwarcie czegoś, co nazywaliśmy EV Academy. Ten projekt został zawieszony na haku przez rok, w zasadzie przez rok 2024. W roku 2025 temat szkoleń bardzo mocno odżył. Zostaliśmy zaproszeni do bardzo wielu współprac w tym zakresie. I tutaj no oczywiście nasza współpraca z siecią serwisową Bosch to chyba takie najbardziej spektakularne wydarzenie, w którym obydwie strony bardzo dużo korzystają. Ja muszę też pozdrowić wszystkich uczestników naszych wspólnych szkoleń z Boschem, wszystkie warsztaty z Bosch Service Network. Bardzo dziękuję za uczestnictwo, za bardzo aktywne uczestnictwo i za bardzo fajne, otwarte głowy do wymiany informacji. Oprócz tego pojawiło się bardzo dużo szkoleń, szkoleń i współprac, o których niestety nie mogę powiedzieć, że są one obarczone umową o zachowaniu poufności. To mogę powiedzieć, że między innymi zaczęliśmy współpracę z Business Integrated Partners, taką firmą, która zajmuje się wsparciem producentów samochodów, w ogóle rynku automotive i rynkiem szkoleń. Nie mogę niestety o wszystkich projektach mówić, natomiast mogę tylko powiedzieć, że współpracujemy w bardzo głębokim zakresie i szkoleniowym, i w zakresie też rozwoju produktów z bardzo znanymi i rozpoznawalnymi markami i mam nadzieję, że niebawem dostanę pozwolenie, aby część tych informacji Wam udzielić, a jednocześnie może też podzielić się contentem, bo podczas pewnych tych wydarzeń mieliśmy okazję też nakręcić niesamowicie ciekawe materiały. Stąd też moja niesłabnąca jednak delikatnie nadzieja, że europejska motoryzacja gdzieś tam się uchowa. Są dwie rzeczy, w których ciągle czujemy gigantyczny niedosyt i bardzo potrzebujemy wsparcia i pomimo wielokrotnych naszych apeli odpowiedź ze strony rynku jest niewystarczająca, o tak to bardzo delikatnie określę. Więc przede wszystkim ludzie do pracy i tutaj chciałem też bardzo jasno zaznaczyć, żebyście wszyscy dobrze zrozumieli, ci, którzy ewentualnie będą aplikowali u nas o pracę. U nas przychodzi się do pracy, nie przychodzi się po pieniądze. Więc jeżeli chcecie pracować w EV Repair, to musicie wiedzieć, że przychodzicie tutaj oczywiście karmić swoją pasję, jeżeli taką posiadacie, oczywiście budować swoją wiedzę, ale z drugiej strony ciężko pracować. My tu pracujemy naprawdę bardzo ciężko. To też wydaje mi się jest istotną podwaliną tego, że udało nam się coś osiągnąć, bo po prostu nie zamykamy tematu o godzinie 16, a czasami nie zamykamy tematu nawet o godzinie 24, bo po prostu sprawdzamy, czy wszystkie wysyłki zostały zrobione i tak dalej, a nadal czujemy, że nie dajemy rady. Dlatego bardzo potrzebujemy ludzi, którzy współdzielą pasję i są w stanie położyć ogromny wysiłek na to, żeby dołączyć do zespołu i pomóc nam tą firmę wynieść na piedestał, bo my chcemy naprawdę bardzo dużo osiągnąć, ale słuchajcie, nie da się niczego osiągnąć bez ciężkiej pracy. My nie jesteśmy firmą, która jest w stanie sprzedawać buble z temu za 5-krotność ceny. My jesteśmy firmą, która chce dostarczać Wam rzeczywistego kontentu, rzeczywistej wartości i pokazywać rzeczywistą pracę, która jest z tyłu. To jest oczywiście niepopularne przy obecnym rynku pracy, natomiast ja wierzę, że dla tych ludzi, którzy dołączają teraz do firmy, jest gigantyczna przyszłość i to już widzimy w obecnych członkach naszego zespołu. Ci ludzie naprawdę osiągnęli bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o umiejętności i są naprawdę niesamowitymi specjalistami. I ja wierzę, że to jest trzon przyszłości, a możecie i jest jeszcze szansa, żeby do czego trzonu dołączyć, także tych, którzy chcą, którzy czują w sobie wewnętrzną siłę, zapraszam. I tu naprawdę nie chodzi o to, jakie macie studia, jakie macie umiejętności. Na mnie nie robi to żadnego wrażenia. To, co robi na mnie wrażenie, to ciężka praca i zaangażowanie, bo to jest to, czego potrzeba, żeby czegoś się nauczyć.
Jeszcze jednym punktem bardzo istotnym do naszej współpracy, który bardzo pomaga nam się rozwijać, jest współpraca z producentami części. Mówię tutaj o tak zwanym aftermarkecie i tutaj oczywiście na piedestał muszę wyciągnąć firmę NRF, z którą współpracujemy już 3. rok. I ta współpraca przynosi niesamowite efekty tak w ofercie NRF, jak i w naszym portfolio części dostępnych do napraw. Bardzo, bardzo doceniam współpracę i widzę niesamowity progres po stronie Febi Bilstein. Ta firma czyni cuda, jeżeli chodzi o dostępność części i naprawdę robi to bardzo szybko. Ponadto chciałem oczywiście podziękować wszystkim, z którymi w jakikolwiek sposób współpracujemy, czy chociażby firma EMA Professional, firma Amtra oczywiście, właściciel marki EMA Professional, firmy, które dostarczają nam akcesoria, takie jak Greencell, Amperpoint, Platinet. Chciałem też oczywiście podziękować firmom, które dopiero co dołączyły do grona firm z nami współpracujących. Tutaj w pierwszej kolejności firma Nokian Tires, która współuczestniczyła w otwarciu naszej placówki w Czechach. Firma Powerbox, której produkty dopiero co się pojawiły w naszej ofercie, ale zapowiadają się bardzo ciekawie, szczególnie od strony konfiguracji technicznej i możliwości. Mamy też bardzo ciekawe współprace, takie zaczęte, jeszcze nie mogę tutaj niestety na ten temat zbyt wiele powiedzieć, w zakresie remanufacturingu, bo widzimy, że na rynku odbywa się bardzo wiele takiego garażowego remanufacturingu części, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia. Mówię to chociażby o podgrzewaczach kabinowych czy tego typu urządzeniach, które są w sposób nieprawny naprawiane i montowane w samochodach, co oczywiście jest cholernie niebezpieczne. Natomiast zgłosiła się do nas bardzo znana światowa firma, która zajmuje się remanufacturingiem i pracujemy wspólnie nad tym, żeby takie urządzenia po remanufacturingu profesjonalnym oczywiście wprowadzić do oferty i znaleźć dla Was ewentualną alternatywną ofertę na tego typu urządzenia w takiej cenie, która ewentualnie nie zrujnuje Waszego portfela. Słuchajcie, nie będę wyprzedzał tego, co będzie się działo, jeżeli chodzi o podsumowanie 5-letnie. Przypominam tylko, że to jest 5. raz, 4. przynajmniej na pewno raz, kiedy kręcę podsumowanie. Więc myślę, że tutaj przy okazji Wiktoria będzie puszczała Wam w tle przebitki z tego, jak wyglądały te wcześniejsze podsumowania, jak ja wtedy wyglądałem. Uwierzcie mi, że naprawdę siwych włosów mi przybyło, ale to zasłużone też z pozycji wieku. Ja jeszcze raz chciałem Wam wszystkim, tak naszym klientom, jak i widzom, jak i wszystkim firmom, które z nami współpracują, bardzo, bardzo serdecznie za ten rok podziękować. Liczę na więcej w przyszłym roku i chcę z siebie jeszcze więcej dać. Dzięki.